Nowa polska elita władzy i mam nadzieję coraz większa część elity kulturalnej i innych elit już nie pracuje dla naszych wrogów. I zjeżdżaj, człowieku. To część pisowskiej elity postawiona na szczycie wymiaru sprawiedliwości. Kłamco TVN-ie, bezczelny. Do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy otworzyć swoje. To część pisowskiej elity w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bo się przewróci głupiec. Janina Gos jest koleżanką Jarosława Kaczyńskiego, nawet pożyczała mu pieniądze, a to część pisowskiej elity w mediach. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, to proszę przed Sejm. W PiSie to żadna tajemnica, że Jarosław Kaczyński lubi, jak się go nazywa, inteligentem z Żoliborza. To on o milionach Polaków, którzy nie popierają PiSu. Znaczna część społeczeństwa, ta może powiedzmy sobie, no tak nie do końca rozgarnięta. Mimo tego wszystkiego Joanna Lichocka przekonywała, że nie zrobiła tego, co zrobiła, a PiS przekonywało, że jest ofiarą przemysłu pogardy. Tam krzyczy, dlatego jest zamknięte. Wnioskuję, panie marszałku, o ukaranie tego idioty. Edukacja to nauczanie i wychowywanie, za to ciągle odpowiada minister Przemysław Czarnek. Czy pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi tylko? Pan rozumie, co do pana mówi po polsku? Czy pan po niemiecku powiedzieć? Mogę po niemiecku panu powiedzieć. Joanna Lichocka, gdy robiła to, co robiła, była szefową Sejmowej Komisji Kultury. Z tych trzech polityków PiSu dwóch też jest od kultury. Większość czy nie? Kogo? Ten jest od bezpieczeństwa. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj o tak zwanej elicie narodu. Elicie, tak się nazywają, że są elitą narodu, tak się uważają. A to jest zbieranina po prostu chamów, prostaków. Po prostu dla mnie większość z nich to są zwykłe, pospolite bydlaki. Może ktoś powie, że za delikatnie to określam, ale znaczy za ostro to określam, przepraszam, ale według mnie użyłem tutaj najdelikatniejszego sformułowania, jakie tylko mogłem znaleźć. Ci wyrodnialcy są zdolni do wszystkiego. Kiedy myślą, że nikt nie słyszy, język mają z rynsztoka, zachowanie z rynsztoka, taki typowy polityczny rynsztok. Trudno się dziwić, że prokurator Ewa Wrzosek musi mieć ochronę. Jeśli pisowscy notable między sobą mówią wprost o atakowaniu jej przemocą, mówią o używaniu siły fizycznej wobec kobiety. Takie skurwiałe damskie boksery. Jak rządzili, atakowali Pegasusem, teraz swoją frustrację chcą wyładować fizycznie. To nic innego jak zwykły rynsztok. Oficjalnie, jak wiecie, całują kobiety po rękach, a naprawdę kobiety by szarpali. Tacy damscy bokserzy od Ziobry. Zresztą Ziobro kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, tą całą pisowską mafię, tą zorganizowaną grupę przestępczą, dobrze tam określił. Za chwilę wam puszczę wypowiedź Ziobry, bo tak dla przypomnienia, bo pewnie większość już zapomniała. No ale co Ziobro myślał o Kaczyńskim, o jego ugrupowaniu wtedy, kiedy się pokłócili? Oczywiście dla kasy też się zeszmacił jak Kukiz i potem wrócił w objęcia Kaczyńskiego. Kasa robi cuda. Powiem wam tak, ta cała wierchuszka, ta pisowska zgraja, wszyscy oni śmierdzą jak śnięta ryba z Odry. To jest ten PiS i te jego satelity, wyborcy, to jest obraz patologii społecznej udającej, nie wiem, Polaków, patriotów, w przypadku pisowców, polityków. Jest takie zakłamanie, taka obłuda, taka hipokryzja i dzisiaj o tym właśnie będzie. Będzie o dziadostwie, o zakłamaniu, o prawdziwej twarzy właśnie
pisowców. Co wy chcecie robić po wyborach? Bo z PiS-em to raczej koalicji chyba nie stworzycie. My będziemy kierować się zawsze tym, co jest dobre dla Polski, a nie dla nas, nie dla Zbigniewa Ziobro, Tadeusza Cymańskiego, Beaty Kempy, tylko dla Polski. Więc niestety, jeżeli pan pyta o Prawo i Sprawiedliwość, tam jest myślenie inne. Tam wydaje się tworzyć taką ideologię, że najważniejszy jest PiS, że tak naprawdę Polska to PiS, PiS to Polska i w związku z tym tam się myli cele. Były spory i te spory dotyczyły pewnych decyzji, które prezes Kaczyński podejmował bez konsultacji nawet z ludźmi, którzy byli w ścisłym kierownictwie partii, jak ze mną. Na przykład obniżenie podatków. Komu obniżył premier Kaczyński podatki? Najbogatszym. Niestety najbogatszym, a nie tym słabo średnio zarabiającym, którym dzisiaj mówi, że będzie obniżał podatki. Więc w związku z tym niestety Jarosław Kaczyński wywiódł w pole nie tylko nas, ale przy okazji tych, którzy na niego zagłosowali, wierzyli, że obniży im podatki. Panie ministrze, ale kiedy słyszy pan, że Ziobro to wydmuszka, czy zderzenie Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim to będzie tak jak zderzenie mrówki z pociągiem pancernym, to jest pan w stanie o tym zapomnieć? Nazwijmy to tak, jak pan mówi, dla dobra Polski po wyborach, tak? I dla stworzenia koalicji prawicowej, mocno prawicowej. Panie redaktorze, pycha kroczy przed upadkiem. Ci ludzie są bardzo pyszni, którzy to mówią, bo oni wiedzą, że my jesteśmy uczciwi. Oni wiedzą, że my jesteśmy wiarygodni. Oni wiedzą, że jak my coś mówimy, to chcemy to robić. Oni tacy nie są niestety. I stosują zresztą nieuczciwe metody. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy to są jeszcze politycy, czy po prostu postpolici bandyci? Jacy są pisowcy? Jeden chce strzelać premierowi kulą w łeb. Drugi będzie panią prokurator popychał. Co to w ogóle jest? Dokąd to wszystko zmierza? Jak zamordowali pana prezydenta Gdańska Adamowicza, widać im jeszcze mało. Dla nich jest wiecznie mało ofiar. Kaczyński uwielbia chyba krew. Dalej szczują, podjudzają i do rękoczynów już się, nie wiem, zmawiają, planują rękoczyny wobec kobiet. No jakim trzeba być malutkim skurwysynem, żeby, nie wiem, planować, popychać czy atakować kobietę? A jaki by pan pseudonim wybrał, jakby pan pisał książkę? Dla siebie? No to mnie pani zabiła. Nie może się kojarzyć oczywiście z żadnym Kowalem, no bo moje nazwisko to jest Kowalski, drugie najpopularniejsze nazwisko w Polsce po Nowaku, ale to jest dobre. Jastrząb. Na pewno nie Gołąbek. A imię? Piotr. Może być Piotr na przykład, ale Jastrząb. Niech oni naprawdę się modlą, że jak wrócimy, bo wróci i Czarnek, i wróci pan minister i premier Błaszczak, to niech się modlą, żeby to nie był Janusz Kowalski, który będzie rozliczał tą ekipę bodnarowców. Naprawdę, niech się modlą. Jastrząb. Co prawda o Kowalskiego się raczej nie martwię, Jaszczębia, bo no, on raczej groźny nie jest. To jest taki ratlerek, który wiele hałasu wszędzie narobi, bo jak pan każe, no sługa musi. Także taki typowy Janusz Szczekacz, ratlerek. Także Janusz to tam jest pionek, ale są ludzie w PiS-ie czy satelity PiS-u, którzy są naprawdę niebezpieczni i nimi trzeba się zająć. Z pewnością widzieliście lub nawet słyszeliście o tym nagraniu, bulwersującym nagraniu, gdzie ten burak, prostak, ozdoba, nie wiem, planuje zaatakować panią prokurator Wrzosek. Pewnie pisowcy i ci wszyscy będą mówić, znaczy tłumaczenia potem wam też oczywiście wrzucę, ale tutaj mówię w dalszej perspektywie. Pewnie powiedzą, że są elitą narodu, a całe nagranie zostało zmanipulowane, bo tak naprawdę to posłowie śpiewali, nie wiem, Bogu rodzice, a nielegalnie przejęte TVP podłożyło inne głosy. Ja bym się wcale nie zdziwił. Tak jakbym się wcale nie zdziwił, że wyznawcy PiS-u w takie słowa, w taką wersję pewnie uwierzą lub by uwierzyli.
Oni chcą żyć w alternatywnej rzeczywistości niestety. Do pisowców żadne dowody, czy to słowne, czy w postaci filmowej, nie przemawiają i nigdy nie przemówią. Ci ludzie mają tak wyprane mózgi, są tak ogłupieni, że do nich po prostu nic nie dociera poza przekazem z telewizji Republika. A o czym ja mówię? Ano, podczas poniedziałkowej demonstracji, a bardziej poniedziałkowego spędu, kolejnego spędu Kaczyńskiego, gdzie to odwalił swój standardowy taniec na jeszcze świeżej trumnie przed prokuraturą okręgową w Warszawie, zorganizowanym po śmierci Barbary Skrzypek. Z ich plugawych ust dało się słyszeć takie słowa jak szkodnik, socjopata czy bezczelne babsko. I te określenia padły pod adresem prokurator Ewy Wrzosek, która kilka dni wcześniej przesłuchiwała Skrzypek. Na jednym z nagrań słychać, jak ten europoseł Jacek Ozdoba mówi: ja ją pchnę. Ozdoba chciał, pobić kobietę, taki jest dzielny, taki odważny. I też to pytanie zadała pani prokurator Wrzosek Ozdobie. Pani prokurator na X-ie napisała: panie Ozdoba, chciał pan mnie pobić? Ozdoba odniósł się do tej sprawy oczywiście w mediach społecznościowych. No, twardziel prawdziwy, nie będzie się kłaniał kobietom. Najwyżej je może popchnąć, uderzyć. W końcu to prawdziwy pisowski men, twardziel. Zresztą zobaczcie, pewnie widzieliście to nagranie, ale żeby to miało ręce i nogi, zobaczcie sami to nagranie, jak dzielni mężczyźni z PiS-u wyrażają się w stosunku do kobiety, jakie mają plany. No, śmietanka elity narodu, moi drodzy. Ja ją pchnę, no co jest? Ja wiem, no niech ona w ogóle nie wychodzi. Gdzie? Bo ona specjalnie może. Tak, ona się szkodnik. No nie, no ale pokazuje, że to jest socjopatka, bo w naszych czasach nikt by się, żaden z prokuratorów nie odważyłby się w takich emocjach pokazywać. Ale ona jest psychiczna. I powiem wam, że naprawdę zastanawiam się, jaką żałosną szmatą trzeba być, żeby tak się zachowywać, tak mówić, ale to pokazuje obraz, jacy oni naprawdę są, kiedy myślą, że oko kamery na nich nie patrzy. No ale z drugiej strony, moi drodzy, też nie powinniśmy się dziwić. Dlaczego? Bo jaka partia, tacy jej reprezentanci, jacy reprezentanci, tacy wyborcy, to wszystko się zazębia, to wszystko się pokrywa. Widziałem, czytałem w mediach społecznościowych, że większość tych pisowskich fanatyków takim właśnie tym prostackimi odzywkami Ozdoby czy resztę tych przygłupów była zachwycona. No, tam nawet zachęcali do ataku. Po prostu ci ludzie są tak porąbani, tak przepełnieni jadem. Ja się dziwię, że oni jeszcze się nie zadławili swoim własnym jadem. No ale z drugiej strony Ozdoba w przepychaniu ma jakieś już doświadczenie, bo to, co planował, no pewnie już jest dobrze w tym wyszkolony, bo no i ma też już, tak powiedziałem, spore w tym doświadczenie. Niech pan mnie nie przepycha. Pan mnie nie przepycha. Przepraszam bardzo. Ale panie pośle, niech pan się na mnie nie kładzie. Czy może pan się na mnie nie kłaść? Panie pośle, niech pan mnie nie przepycha. Przepraszam bardzo. Ale zaraz panią też pan popycha. Nie, ja nie. No ale tak jak wspomniałem, ta hiena cmentarna Kaczyński odwalał w poniedziałek swój nowy taniec na świeżej trumnie.
Mówił między innymi o tym, że mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej. Słowom Kaczyńskiego przysłuchiwała się między innymi prokurator Wrzosek, która wyszła do zgromadzonych osób i dziennikarzy z budynku prokuratury. Tak, ta kobieta ma takie jaja, że wychodzi i staje twarzą w twarz z tymi przysiągniętymi nienawiścią ludźmi. To nie jest, prokurator Wrzosek nie jest takim śmierdzącym tchórzem jak Kaczyński, że chowa się za kordonem policji. Ona jako kobieta wychodzi i patrzy tym psychopatom prosto w twarz. Na tym nagraniu, które obejrzeliście, które słyszeliście, widać między innymi właśnie tych europosłów, jak zresztą wam zaraz jeszcze z innej perspektywy wrzucę, ale tam był Obajtek, Ozdoba, Kathanek, Kaleta, Macierewicz czy inteligent Suski. O Suskim też puszczę wam jego tłumaczenie, ich zachowania rozwali was na łopaty. No i ci jegomoście, nawet ich nie nazwę mężczyznami, bo to, że mają coś między nogami, to nie znaczy, że są facetami. Bo bycie facetem to jest coś więcej niż zarost na gębie i jaja między nogami. Według mnie oni na pewno na miano facetów nie zasługują, ale pomińmy to. No i rozmawiają o sytuacji związanej z przesłuchaniem i śmiercią Barbary Skrzypek. W pewnym momencie Ozdoba mówi: ja ją pchnę. No co ty? Niech spierdala. No nie no, ale delikatnie, mówi Suski. Patrzcie, jacy troskliwi, nie? No, tak Ozdoba dalej ciągnie: ja wiem. Niech ona w ogóle nie wychodzi, odpowiada Ozdoba. Żeby, wiesz, się nie przewróciła, kontynuuje Suski. No co za sukinsyny, ale bo ona specjalnie może, odpowiada Ozdoba. Ledwo ją dotkniesz, ona się przewróci, dodaje Suski. W dalszej części nagrania słyszeliście Katanka, który nazwał prokurator szkodnik. Nie no, to jest bezczelne babsko, dodaje Ozdoba. To pokazuje, że jest socjopatką. No. Bo w naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się w takich emocjach pokazywać, mówi Kathanek. W waszych czasach żałosne błazny, nie było prokuratorów, byli funkcjonariusze na zlecenie Kaczyńskiego. No ale ona jest psychiczna, odpowiada Ozdoba. No powiem wam, maski opadły. Zresztą zobaczcie jeszcze krótki materiał z innego ujęcia. Nie, ja jednak teraz sobie zbierał, ale kto się chciał przebić? Wiecie, no to trzeba mieć naprawdę, słuchajcie, niebo kolej w głowie, no. I co? Granie na emocje. Ale ona jest psychiczna, to pokazuje, że jest socjopatką. Nigdy. Najmocniejszy człowiek by się nie odważył. Ja bym położył wiele, że jej tu nie będzie. No. Ale wiecie co, jakby tego było mało, zamiast zreflektować się, nie wiem, powiedzieć: no dobra, przegiąłem, przeprosić, każdemu się zdarza. Nie. Ozdoba i pisowcy idą dalej w zaparte. No, jak powiedziałem, bycie facetem to nie tylko zarost i jaja między nogami.
Jak Ozdoba się tłumaczył między innymi, powiedział tak: po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę, i tu uważajcie, możliwość fizycznej prowokacji wobec prezesa Kaczyńskiego. Wyobrażacie sobie coś takiego? To mówił Ozdoba, który planował taki czy inny, ale fizyczny atak na panią prokurator. Jak ciągnął dalej, powiedział Ozdoba: byłem więc gotów stanąć w jego obronie. I o tym mówiłem. Wiecie co? Ręce, nogi, szczęka, wszystko opadło, jak to przeczytałem, jak to wysłuchałem. Kurwa mać, wielki obrońca, wielki superman, wielki rycerz ze szlachetnym sercem. On będzie stawał w obronie prezesa Kaczyńskiego przy ewentualnej możliwości fizycznej prowokacji przez kobietę, przez panią Wrzosek. I był gotów w jego obronie. No co za szlachetny rycerz. No powiem wam, łezka wokół mi się zakręciła. Człowieku, jest... Pierdolę, nie komentuję nawet tego. Nie da się. O kurwa! Okej, musiałem troszeczkę ochłonąć. Powiem tak. Gdy poseł publicznie używa języka agresji i rozważa fizyczny atak na kobietę, to nie ma tutaj miejsca na relatywizowanie. To nie jest incydent, lecz efekt, podkreślam, to jest efekt lat przyzwolenia na chamstwo, agresję w polityce. Jeśli PiS i wyborcy PiS tego prostego uzależnienia nie rozumieją, to tak naprawdę przypieczętują swój moralny upadek. Zresztą ten moralny upadek już dawno nastąpił. I powiem wam, że moim skromnym zdaniem to już idzie za daleko. Oni są zdolni do wszystkiego i nie ma co się pytać, tylko pozywać tych gangusów jednego po drugim. Żadnych taryf ulgowych. Bo powiem wam, że moim lewackim umysłem troszeczkę ciężko jest mi to ogarnąć. Co te gnoje, bo inaczej nazwać ich nie można, co te gnoje chcieli zrobić pani prokurator Wrzosek, to ja ją pchnę, niech spierdala. No, Ozdoba, kurwa, wielki damski bokser, twardziel się znalazł. Po prostu bydlak zwykły. Bo tak właśnie ci posłowie, pożal się Boże, PiS, mówią o prokurator Ewie Wrzosek. I to jawnie. Rozmawiają ze sobą, robią podśmichujki. Ozdoba mówi, że chce ją pchnąć, jest psychiczna. To jest ten pisowski wielki szacunek do kobiet. Mam nadzieję, że pani prokurator złoży zawiadomienie do prokuratury za groźby karalne dotyczące możliwości pobicia. Tak naprawdę, powiem wam, brak mi słów, jaka patologia i nienawiść w przypadku paru osób zasiadła w Sejmie. Nie wiem, jestem ciekaw, jak wy skomentujecie to zachowanie, ale jeszcze nie kończę, jeszcze mam parę słów do powiedzenia. Moi drodzy, Ozdoba, grożący prokurator Wrzosek przemocą fizyczną, to jest przykład takiego skrajnego upodlenia polityki w wykonaniu właśnie pisowców. I jak to widziałem, zastanawiałem się, co z tym zrobi Kaczyński, tak szarmancko całujący kobiety po rękach.
I wbrew mojemu zaskoczeniu bardzo szybko się dowiedziałem, co zrobi. I właśnie tym zaskoczeniem chciałbym się z wami też podzielić. Zobaczcie. Proszę panu pokazać ten film, panie prezesie. Proszę zobaczyć, panie prezesie. Ja nie mam zamiaru tego... Dlaczego pan nie chce? Ale dlaczego? Panie prezesie, ale dlaczego pan nie chce się dowiedzieć, jak zachowują się pana posłowie? Czy będą jakieś konsekwencje wobec tych... Dlatego, bo wyście nie reagowali, nie oburzali się na 8 gwiazdek, nie oburzali się na wy i tak dalej, Lempart, etc., więc nie macie żadnego moralnego prawa, żeby o takich sprawach w ogóle mówić. No. Panie prezesie, ale pana poseł mówi o pani prokurator, że ma zamiar ją popchnąć. Czy to jest w porządku? Nie wpycha, panie premierze. Mógłby pan się do tego odnieść, panie prezesie? Nie będę się do tego odnosił i proszę, bo wy nie macie moralnego prawa, żeby w ogóle o cokolwiek mnie pytać i w ogóle być w tym gmachu. Panie premierze, ale my jesteśmy wolnymi mediami. Reprezentujecie antypaństwowe, antynarodowe się. Ale pan nas obraża, a my jesteśmy wolnymi mediami, którzy w demokratycznym porządku działają w pana kraju. O to też pan walczył, panie prezesie, jako opozycjonista. Nie jesteśmy wolnymi mediami, to TVN-em. Także tu generalnie nie powinno być zaskoczenia. To potwierdza tylko moje słowa o tym, jacy oni są zakłamani, jacy fałszywi i robią po prostu to wszystko pod publiczkę. Ale jakby na to nie patrzeć, takiej publicznej gangsterki w Polsce to chyba jeszcze nie było. Suski, Ozdoba, Kantachak, no i Suski powiedziałem, chcieli, nie wiem, zaatakować fizycznie panią prokurator. Mówili między sobą o, nie wiem, przewracaniu czy kopaniu, nagrały to kamery, taka nienawiść gangsterka i meliniarstwo w wykonaniu PiS. Jakby na to nie patrzeć w miarę obiektywnie, to powinno przerażać. I tu pytanie, to są politycy, posłowie, czy niebezpieczne meliniarstwo w najgorszym wydaniu? Oczywiście tutaj też nie powinno być zaskoczenia, że ta cała, nie tylko Kaczyński nie widzi tutaj kompletnie żadnego problemu, ale całe te pisowskie towarzystwo też rzecz jasna nie widzi problemu, bo dla nich problemu nie ma. Oni są tak zdegenerowani, że oni w tym żadnego problemu nie widzą. Czy taki język w ogóle przystoi politykom, żeby to używać, takie słowa? Przecież nie będę teraz tego cytować z szacunku do widzów, ale pan doskonale wie, jakie słowa tam padły. Panie redaktor, Pana to nie oburza? kwiecistość języka polskiego jest różnorodna, natomiast pan Jacek Ozdoba... To akurat nie jest kwiecistość. Wypowiadał się w emocjach. Czynności przez nią realizowane poprzedzały śmierć pani Barbary Skrzypek i udaliśmy się... Pan już wyrok wydał? Proszę pana, szanowna pani redaktor, śmierć pani Barbary Skrzypek nastąpiła kilkadziesiąt godzin po czynności z udziałem pani Ewy Wrzosek, zatem jednym ze zdarzeń poprzedzających było śmierć pani Barbary Skrzypek, było spotkanie z panią Ewą Wrzosek. Prokuratura Krajowa powiedziała, że z rodzina nie zgłasza takich wątpliwości jak państwo. Szanowna pani redaktor, ja rozumiem, że telewizja Tuska staje w obronie pani Wrzosek, która... Panie pośle, nie staję w niczyjej obronie, tylko przedstawiam panu to, co powiedziała prokuratura krajowa. Ale ja się wypowiadam do innej redakcji, pani przerywa. Też tu stoję. No dobrze, ale rozmawiam z pani kolegą w tym momencie. Nagrywam tę rozmowę. No dobrze, ale to jest inny dziennikarz, który ze mną rozmawia, a pani przerywa tę rozmowę, jednocześnie nagrywając mnie, przerywając moje odpowiedzi. Ja darzę panią redaktor naprawdę sympatią. Co daje panu, czy mogę podpowiedzieć? Pan teraz obraża telewizję, dziennikarzy? Wyrażam swoją opinię. Przed chwilą w tej sprawie rozmawiałem z panią koleżanką, więc macie już nagranie z mojej strony. Koleżanką? Koleżanką, obywatelką Pernet chyba, tak?
Dlaczego pan tak obraża dziennikarkę w taki sposób? A co obraźliwego powiedziałem, panie redaktor? Dlaczego, po co takie złośliwości, po co takie słowa? Jakie złośliwości? Gdybym chciał być złośliwy, nazwałbym ją funkcjonariuszką, ale nie jestem złośliwy. Już nawet, moi drodzy, nawet już nie będę mówił, że ich zbydlęcenie, ich ten taniec na trumnach już do tego doszedł, że oni śmierć tej kobiety, którą według mnie wykończył Kaczyński, wykorzystują teraz nawet w kampanii i próbują w to wkręcić też Rafała Trzaskowskiego. Ja się wam nieraz mówiłem, zastanawiałem się, jak nisko można upaść. Wiem, teraz jestem przekonany, że w przypadku polityków PiS nie ma takiej granicy. Oni wytaczają co rusz to nowe granice. No i kończąc wątek, jeszcze nie pani prokurator Wrzosek, bo jeszcze mam wam kilka rzeczy do przekazania, ale tych planów napaści na panią prokurator, no Suski, kolejny wielki inteligentny, zapytany, co tam mówił w tej sytuacji z panią Wrzosek, Suski odparł: mówiłem o sytuacji obrony koniecznej, jeśli ta pani nas napadnie, żeby delikatnie ją popchnąć. Tak Suski tłumaczył się z tej, nie wiem, dyskusji o pobiciu prokurator Ewy Wrzosek. No, znowu mi się podnosi ciśnienie. Kurde, zacznę pić przez nich. No, nie wiem jak nazwać to nawet. Wiecie co, naprawdę ciężko jest mi to nazwać, bo takie skurwysyństwo, taka bezczelność, takie chamstwo, takie prostactwo, takie buractwo, to może być tylko i wyłącznie w wykonaniu tej zorganizowanej grupy przestępczej, jaką jest PiS. Zresztą być może część z was pomyśli, że ja przesadzam, wyolbrzymiam, bo jestem cięty na PiS. To posłuchajcie sami. Co pan miał na myśli, mówiąc o obronie koniecznej? Przepraszam. Ale kto miał was napaść? Panie pośle, ale czy to jest w porządku, że pan mówił, żeby lekko pchnąć prokurator? Ona miała na was napaść? Fizycznie? Bo jest prokuratorem. Panie pośle, czy to jest w porządku, że pan mówił, Ale czy pan upominał pan posła? Żeby rozmawiać o kobiecie, że chce ktoś ją popchnąć, ktoś inny mówi, że lekko mają popchnąć, to pan akurat... Ja mówiłem o sytuacji obrony koniecznej, jeśli ta pani na nas napadnie, to delikatnie ją... Ale myśmy to oglądali, panie pośle, bo My nie też. było mowy o obronie też tam koniecznej. byliśmy. Zupełnie. Ale nie wszystko słyszeliśmy. No dobra, lećmy dalej. Tutaj na tej zdjęciu za mną widzicie funkcjonariusza telewizji Republika, zwany Jakub Maciejewski. Nie mam materiału filmowego do tego, ale owy propagator szczujni pisowskiej na wizji porównywał rysy prokurator Ewy Wrzosek do wyglądu Wolińskiej, komunistycznej prokurator oskarżającej w procesach politycznych okresu stalinizmu, w tym takich, które zakończyły się tak zwanymi mordami sądowymi. Tak powiedziałem, granice przyzwoitości, granice empatii, granice jakichś ludzkich odruchów przez tych skurwysynów zostały już dawno przekroczone. I powiem wam, że bardzo dobrze, że pani prokurator Ewa Wrzosek składa zawiadomienia na ten hejt, na te zastraszanie ją, bo to po prostu wymyka się spod kontroli. Co niektórzy hejterzy pisowscy już mają pełne zbroje i publicznie przepraszają, byli tacy odważni, a teraz no, rura im zbiękła i tam, gdzie ją atakowali,
Tam ją teraz przepraszają. No ale są ludzie tak zwani niereformowalni i tutaj mi się udało zdobyć materiał filmowy. I moi drodzy, do telewizji Republika zadzwoniła pani Hania, która podzieliła się z widzami swoimi uczuciami, no tutaj akurat w przypadku Donalda Tuska. Także tutaj będziecie widzieć i słyszeć takiego prawdziwego, rasowego, typowego pisowca, który paja miłością do bliźniego swego, oczywiście chodzi do kościoła, jest matką Polką, katoliczką. Także posłuchajcie, co ta telewizja robi z ludźmi. Ludzie, nastała jakaś hołota postkomunistyczna, niemiecka. Jakiś pachołek niemiecki nas straszy. Hołota. Ja cytuję. To mówił podczas dzisiejszego spotkania w Skawinie Ryszard Majdzik. A jutro będzie następne. Pani Hania Zastrówka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hania Zastrówka po tej stronie. Proszę Państwa, to co się dzieje ostatnio w naszym otoczeniu, w ogóle w polityce, to jest coś niesamowitego. To jest, już kiedyś mówiłam, że tak zwane gotowanie żaby na wolnym ogniu, że coraz się dokłada coś nowego, żeby ludzie się przyzwyczaili. Nie zgadzam się z panem Jackiem Wroną, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić, bo jak damy przyzwolenie na takie draństwo, to jesteśmy straceni. I jest też powiedzenie, że Polacy są mądrym narodem. Troszeczkę inne zdanie mam na ten temat. Przynajmniej połowa narodu polskiego to nigdy mądra nie była, nigdy nie byli patriotami i działają też razem z tym zainstalowanym przez Brukselkę rządem na szkodę państwa polskiego. I jeżeli będziemy im dawać przyzwolenie na to i że się do tego przyzwyczaimy, to po prostu najzwyczajniej w świecie przepadliśmy. Nie wolno dać na takie draństwo, które się w tej chwili dzieje i dopuszczają się takich, a nie innych rzeczy, jak dzisiaj w przypadku pana Rysia Majdzika. Oni uważają, że kogoś przestraszenia. Ja też się ciebie Tusk nie boję. Jesteś po prostu mniej niż zero. To zapamiętaj sobie i gorzko za to zapłacisz. Kiedyś w tej książce szczerze pisałeś, że nienawidzisz swojego ojca, że cię tłukł. Za mało cię tłukł, powinien cię zatłuc łobuzie. Za to, co robisz w Polsce, to już cię tutaj nie powinno być. Już wymiataj stąd, żebyś po prostu nie musiał zostać wywieziony na tawce tak jak Jagna w Chłopach. Nie chcemy cię tutaj i dość już tego, co narobiłeś w syfu. Zniszczyłeś po prostu to, co przez 8 lat w pocie czoła wszyscy odbudowywaliśmy, a ty w ciągu roku to zaorałeś. Czy ty w ogóle nie masz mózgu, człowieku? To jest coś niesamowitego. Ile ci zapłacili za tą zdradę? Dla ciebie to normalnie Trybunał Stanu to jest za mała kara. Ty musisz dostać inną karę. Znajdzie się. Mówię, przyjdzie i czas inny. No właśnie. No i to jest tak, bo tam jest taki ogranicznik czasowy, że trzeba troszkę krócej. No, także mieliście przykład kobiety z całkowicie wypranym mózgiem. Jeszcze mam 2 wątki dzisiaj i już wam przestaję przynudzać. Jeden z wątków, no, to jest przykład, chyba inaczej nie można tego nazwać, jak typowego skurwysyństwa i metod typowo ubeckich. A o czym mówię? W sumie 3 wątki, ale dobra, zacznę od tego. Tą kobietę pewnie kojarzycie. Jest to Dorota Kania z gazety Ssakiewicza, Gazeta Polska i portalu niezależna.pl. Wyobraźcie sobie, że to babsko ujawniła chronione prawem wrażliwe dane osobowe Ewy Wrzosek. Sprawą zajęła się już prokuratura krajowa i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wyobraźcie sobie, że ta ubeczka Dorota Kania udostępniła w internecie wszystkie dane osobowe Ewy Wrzosek, łącznie z adresem, imionami rodziców i dzieci. No, powiedzcie mi, gdzie są granice skurwysyństwa? Gdzie są granice przyzwoitości? Gdzie są jakiekolwiek granice? Czy oni mają jakiekolwiek granice? Nie wiem, czy chcą mieć... Oni nie mogą żyć bez ofiar, bez krwi na rękach? Przecież wśród pisowców jest pełno pojebów. Przepraszam, że ja dzisiaj tak klnę, ale naprawdę gotuję się, robiąc ten materiał, naprawdę podnosi mi to wszystko ciśnienie. Jaką suką trzeba być, żeby podawać, nie wiem, dane do internetu dzieci, czy jakiejkolwiek osoby?
No co trzeba mieć w tym popierdolonym łbie, przepraszam za wyrażenie. Na tą kobietę mam pewne określenie, ale nie będę już się wyrażał. I tutaj bardzo dobrze pani prokurator złożyła zawiadomienie i niech się nią zajmą i niech jej tak dowalą, żeby się z rozumem nie pozbierała. Bo no, chyba do cholery jakieś granice nienawiści, granice własnej głupoty chyba powinny mieć, nie wiem do czego oni chcą doprowadzić. Do kolejnej tragedii. Jak powiedziała pani prokurator Ewa Wrzosek, dziś złożę zawiadomienie o przestępstwie. Pozew też będzie. Nadal jednak nie mogę pojąć skali jej bezmyślności. Mało który człowiek, który, nie wiem, ma podstawową ilość szarych komórek, może pojąć taką bezmyślność, czy takie po prostu czyste skurwysyństwo. I tutaj jest tak, jedno to jest przestępstwo, drugie to ochrona danych osobowych, trzecie to dobra osobiste. Na wszystkich tych etapach Kania będzie musiała wyskoczyć z kasy i to nie małej. I tego jej serdecznie życzę, a powinni też dowalić jej karę więzienia, tylko że z drugiej strony, jak ją by była kara więzienia, to będzie atak na demokrację, prawdziwą patriotkę, bodnarowcy znowu prześladują. Oczywiście ten fakt pisowcy pominą. To jest standard. I kolejna z grona takich bezczelnych hipokrytek. Dzisiaj na mównicę sejmową z apelem i zarzutami wobec obecnej prokuratory wyszła Elżunia Reasumpcja Witek i oskarżyła prokurator Ewę Wrzosek o przyczynienie się do śmierci Barbary Skrzypek. No to, Elżuniu, przypomnijmy kilka drobnych szczegółów, o których raczyłaś zapomnieć. W kwietniu 2023 roku redaktorzy Gruca i Griszewski poinformowali o śmierci pacjentki w legnickim szpitalu, pacjentki, która nie doczekała się miejsca na sali intensywnej terapii, gdyż miejsce to wbrew procedurom medycznym od 2 lat zajmował twój szanowny małżonek Stanisław. Elżunia, wykorzystując pozycję drugiej osoby w państwie, załatwiła sobie, że przez 2,5 roku przebywał na sali intensywnej opieki lekarskiej zamiast w hospicjum lub na oddziale opieki planatywnej lub po prostu w domu. Było przecież byłą marszałkinię Witek stać na zapewnienie mężowi opieki, ale po co? No, jak się doi kasę, to się doi, podatnicy zapłacą. Tylko że z tego powodu nie mogła zostać tam przyjęta pani Ania, która po kilku dniach czekania na pomoc w przeznaczonej do tego sali szpitalnej po prostu zmarła. Na dodatek okazało się, że Elżunia weszła nielegalnie w posiadanie danych córki zmarłej. Przekazanie danych odbyło się z rażącym pogwałceniem przepisów prawa. Ta cała agnotacja władzy i stawianie się ponad Polakami zbulwersowały wtedy całe społeczeństwo. I tutaj, zanim kogoś, Witek, będziesz osądzać, oskarżać, czy ty przeprosiłaś rodzinę zmarłej kobiety? Czy, nie wiem, zdaje sobie sprawę z tego, że przez jej upór naraziła na śmierć innych pacjentów, blokując wbrew procedurom medycznym miejsce na OJOM-ie? Podejrzewam, że nie i kompletnie sobie z tego nic nie zrobiła. No i na koniec, moi drodzy, kolejny pisowski wielki patriota, bohater,
No, co sobie tylko zamarzycie, ale tak naprawdę w tym PiSie jak nie złodziej, to gangster albo bandyta. Ryszard Majdzik, tam się wcześniej przewinęło jego nazwisko. Taki znany hejter w telewizji Ruspublika, jak się okazuje, chyba jest kryminalistą. W mediach chwalił się zdjęciami z pistoletem. Do jego domu wpadła policja i znalazła nielegalną broń i amunicję. Trwa badanie, czy z tej broni nie dokonano napadów, morderstw itp. W Polsce. Oczywiście nie mogło być inaczej, jak w telewizji Republika była transmisja za pomocą właśnie tego pisowskiego hejtera, jak to ci straszni bodnarowcy prześladują wojowników, bohaterów narodowych, prawdziwych Polaków. No, co tam sobie chcecie? Zresztą zobaczcie ten materiał mrożący krew w żyłach i zachowanie tego gościa. No, oni, pisowcy, niedawno krzyczeli o szacunku do munduru. No, ten szacunek do munduru to oni chyba mają tylko wtedy, kiedy im to pasuje, bo kiedy im to nie pasuje, to nazywają policję bandytami, często gestapowcami. Zobaczcie ten materiał i przejdę już do podsumowania. Że to, co widzimy, to połączenie wideo z domem Ryszarda Majdzika i o ile dobrze widzę, poproszę o potwierdzenie tej informacji z reżyserki. To jest przeszukanie w domu Ryszarda Majdzika, bohatera Solidarności. Nie wiemy, czego ono dotyczy. Czy Ryszard Majdzik nas słyszy? Cały czas to, co zbieram starą, to mówię, pojeźdźcie po bunkrze, po moim ojcu. Zniszczyli bunkier, co został sprzedany, ale i tak się ocalało. Zbierałem, mam na ścianie, powisi, bo to jest pamiątka po mojej świętym pamięci ojcu, który walczył z komuną zbrojnie, który siedział politycznie po wojnie. Najpierw był więźniem politycznym, najpierw był więźniem w Niemczech, a później jak wrócił do Polski. To są tak, policjanci, tutaj widać w mundurze, to są jacyś śledczy, którzy szukają tutaj, że Majdzik, bandyta czy ktoś. Puste są naboje. Nic tu na mnie nie macie. Popatrzcie się, tu wszystko robią tak, żeby nie tylko nawet to, co zbieram, to, co jest polskie, to polskie, nawet faszystowskie, tutaj, co są Mausery czy inne, to właśnie jest pamiątka po niemieckim najeździe, po napadzie na Polskę. I to oni tutaj będą mi tutaj szukać i zabierać, na pewno. Na pewno. Polska podziemna powstanie. Cóż tu się dzieje? Ryszard, powiedz nam, rozumiem, że dostałeś jakąś informację od... Dzisiaj rano napadli na moje mieszkanie, jak w stanie wojennym, wziąć, że szukają broni palnej u mnie. Dostali nakaz prokuratorski, mam tu nakaz, ja to później pokażę. Nakaz przeszukania w razie, jak ich nie wpuszczę. Więc to szukają, to szukają, to szukają rewolwer jakiś taki, co jest na okręty do okrętów, to jest dla nich groźne. To jest sygnałówka, tak, no. No i co, groźne to jest, nie? Prokuratury Wielickie. Ryszard, czy masz jakiś dokument, który ci państwo policjanci pokazali? Postanowienie, 27 luty. Popatrzcie się, dzisiaj są, a 27 luty. Aneta Frankowska, prokurator prokuratury rejonowej w Wieliczce. W sprawie numer jakiś 4445 S6DS 66 1976 dotyczący posiadania bez wymaganego pozwolenia broni palnej nieustalonej marki i kalibru zaistniałej w okresie od nieustalonego czasu, nie później niż od dnia 3 lipca 2020 roku. Ludzie, o co tu chodzi? No, a o co chodzi w takim razie twoim zdaniem? Cóż to jest za śledztwo? O co tu chodzi? Jak to jest? To, że Majdzik powiedział, że będziemy i tak się bronić, będziemy się bronić przed bandytami Tuska i Bodnara, którzy mordują ludzi. Tak jak Beaty Skrzypek. Przedmiotów ma pan jeszcze jakąś inną? Nie mam. Nie ma. Proszę pana, na obecną chwilę te przedmioty zostają zabezpieczone z uwagi na to, że dlaczego? Z dużym prawdopodobieństwem jest to broń palna lub amunicja. Musimy
oddać te przedmioty. Amunicja jest do pusta, badań. przecież widać. Rozumiem, po badaniach, jeśli... Co? Jakie badania? Dokument wypisać. Dokument, proszę. Oczywiście sporządzimy z czym... Teraz protokół sporządzić. Oczywiście. Dokument, co bierzecie, bo ja złodziejom nie wierzę, bo wy bierzecie udział w złodziejstwie państwa polskiego i prywatnego mieszkania. To jest kradzież prywatnego mieszkania. I najdźcie. Najdźcie. Tylko jeszcze raz powtórzę, że też nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku. Dlaczego? Jesteście panowie, jesteście bohaterzy. Ja też mam prawo do tego, że iść temu u siebie w domu. Proszę pana, Też mam prawo. I uprzednio powinno się uprzedzić. Powinno się mnie uprzedzić. naszego wizerunku. Powinno się mnie. Jeszcze od 2000 roku. Co wy tutaj ze mnie robicie? Przyjechaliśmy pana. Pokazuję, bo oni się boją twarzy pokazywać. Czego się nie boimy? Jak nie? Mamy swoje prawa i tego też... Ja też mam swoje prawo. Jako Polak. Proszę od pana dokument tożsamości. Muszę? Wiecie, znacie Majdzika. U kogo jesteście? U kogo jesteście? U Majdzika. Nie mam nie dam wam. Jestem. To no właśnie, osoba publiczna. Nie dostajecie dokumentu ode mnie. Nie udostępniam. Żadnych dokumentów ode mnie. Koniec z tym. Pokażę legitymację. Pokażę panu. Pokazywaliśmy panu. Nie, pan mi nie pokazał. Identyfikacyjny. Proszę A to, pokazać. że pan jest Proszę pokazać. awanturny i próbuje Jakie awanturny? czynności, to nie A usprawiedliwia. kto mnie nachodzi? W dzień? Proszę się uspokoić. Kto mnie nachodzi? Pan- Kto mnie nachodzi? Tutaj- Wy mnie nachodzicie jako bandyci. Biały dzień. Nic się nie boicie. To jest bandyctwo. To jest bandyctwo. Bez żadnego uprzedzenia. Jak bandyci. Proszę dokument pokazać. Nie Co chcą... nagrywa, ja panu do kamery na pewno nie pokażę dokumentu. Jak nie? Panu Proszę mogę pokazać. pokazać, ale na pewno nie do kamery. Proszę pokazać. Proszę pokazać dokument. Proszę bardzo. Na pewno tego mi pan nie Proszę pokazać dokument. Nie widział pan przed... Nie widziałem. Nie widziałem, pan mi nie pokazywał. Niech się pan skupi na czynnościach. bo Dobrze. Tam jest funkcjonariusz. Dobrze. Proszę dokument. Proszę się skupić na czynnościach. Proszę dokument. Funkcjonariuszem, który prowadzi. Dokument. Najdźcie się rano. Gdzie idę się kąpać i na dyżur mam o 10 do urzędu miasta. Wszyscy zostali wylegitymowani. Przedstawili... Jeszcze raz, proszę. Ale proszę, przed kamerą, proszę. Proszę bardzo. Ja już się panu przedstawiłem. Proszę bardzo. Jak się pan nazywa? Nie muszę... Jak się pan nazywa? Nazwisko. Młodszy aspirant Krzysztof Tarka. To co panu powiedział. Krzysztof Tarka, dobrze. Jak się pan nazywa? Starszy sierżant Sebastian Kantor. Kantor, dobrze. Sebastian. Aspirant Dawid Kołodziejczyk. Dawid Kołodziejczyk. Posterunkowy Filip Przejściecki. Posterunkowy Filip jaki? Nie będę powtarzał. Aha. O, jak to jest nagrane? Pan się jak nazywa? Gębka Wojciech. Gębka Wojciech. Pan się jak nazywa? Starszy aspirant Piotr Nowak. A pani jak się nazywa? Co stoi tam jak kowbojka? Jak? Czemu pani nie powtórzy? Boicie się? Już panu powiedziałem. Boicie się? Jak pan nie usłyszał, to... No. Boicie się? Kogo się boicie? Polaków? No. Nie zgadzam się na udostępnienie mojego wizerunku. Proszę wejść z powrotem na... Ja mam prawo być... Ja jeszcze muszę... To jest moja kratka. Czynności z panem są trwane, a pan szefa... Ty, siłowo jeszcze będą. Utrudnia pan czynności. Wy mi utrudniacie życie. Banda wchodzi o rano do mnie. Bez uprzedzenia, bandyci. Banda wchodzi i się boją, że mi tutaj narzuca się u mnie w domu. Niech ludzie słyszą. Niech wiedzą, kto tu jest. Klatka jest otwarta, ludzie słyszą. Wszedłem się kąpać. Jest tak to mało. No. Co chcecie? Mało. Co chcecie, panowie, powiedzieć? Co chcecie? Co chcecie od Majdzika? Co was wysłał? Bodnar Tusk? Proszę pana, otrzyma pan postanowienie. Na postanowieniu widzi pan, kto zlecił czynności. Dobrze, ale się pytam. Tusk czy Bodnar? Oliwia. Tusk czy Bodnar was wysłał? Teraz będą zostawieni protokół i się przedstawię protokół. Dość już tej bandy. Nawet na dyżur nie mogę iść. Proszę? Nawet na dyżur nie mogę iść do Urzędu Miasta na 10, bo mnie naszli. A mam dyżur jako przewodniczący Rady Miejskiej. To jest ta właśnie policja, to jest to wszystko, co się dzieje. I ja jeszcze potrafiłem chwalić, że służą Polsce. Mój dziadek był policjantem. Szacunek. To jest tak samo od niego broń. Tu jest zamordowany w Katyniu. Tak. Szacunek. Bo policja powinna chronić takich ludzi i ich dzieci. To wy chronicie. Wy chronicie. Nachodzicie. Proszę tego nie oglądać, to jest moje. Proszę tego nie oglądać. Rozumiem w mieszkaniu. To są Janowski, Polska walcząca. I zawsze tu będzie Polska walcząca.
Tak się spodziewałem, że to już się zaczyna. Ale pamiętajcie, Majdzika nie wystraszą i mojej rodziny. Będziemy z nimi walczyć. Do zwycięstwa. Nigdy się nie ugniemy. Nigdy. A my potrafimy walczyć. Okej, znowu się rozgadałem, znowu wam zabrałem godzinę z waszego życia. Ale podsumowując, moi drodzy, tak naprawdę według mnie powinniśmy skończyć tą farsę, bo to tego inaczej nazwać nie można. Pisowca nie wolno przesłuchać, nie wolno oskarżyć, nie wolno postawić przed sądem, nie wolno aresztować. Co to kurwa jest? Co to są w ogóle za porządki? Kradli, oszukiwali, korumpowali, niszczyli ludzi. A my mamy co? Do cholery nosić ich na rękach? Nie. Ani kroku wstecz. Nie wiem, no jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie. Ja wam powiem, że no, troszeczkę dzisiejszy materiał mi ciśnienie podniósł. No ale ciężko, żeby nie, no. Ale tak, żeby nie było cały czas źle, strasznie, brzydko. W Sucharze Dnia coś weselszego, ale i doniosłego, bo wyobraźcie sobie, że w Sucharze Dnia zobaczycie wybrańca nieba. Tak. Za pośrednictwem tych prawdziwych Polaków ten prawdziwy Polak, wybraniec, dostał obraz Matki Boskiej z dedykacją i autografem. Czy ktokolwiek się może takim czymś pochwalić, ale nie uprzedzam faktów, obejrzyjcie, a ja wam już bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia pewnie przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Jak buzię, widzę tutaj buzię. Ale nie, no przecież było powiedziane, że to jest obraz Matki Boskiej z autografem. Autorki, rozumiem. Zamknął nas, zobaczysz. No ale kurczę, tak było powiedziane. Chyba nie ma nic obrazu Matki Boskiej z autografem. Wychodzę. A czy dzieciątko też odbiło tam stópkę? Dobra. Zachowie się spotkać i daliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II. A dzisiaj dajemy obraz Matki Bożej z dedykacją. Niech prowadzi pana doktora do zwycięstwa, bo Polska na to zasługuje, bo Polska jest wielka i Polska będzie Polską. Gratuluję tam fajnego mierza. Żyje Polska! Żyje Polska! Żyje Polska!